No więc tak, miałem dzisiaj jechać z Aną na weekend, zobaczyć się z Tomkiem. Natomiast Marina powiedziała, że Wiktorowi będzie smutno i że też może by chciała pojechać, więc usiadłem do komputera dzisiaj po południu. Klik, klik, klak. No i mamy potwierdzoną rezerwację. Jak się masz, mama? Good. Jedziemy razem. Jest godzina 15, coś tam. Jedziemy po dzieci do szkoły, trochę wcześniej. A później na północ na lotnisko, no i lecimy. Dobra, update. Dzieci są. Wyjeżdżamy z Sardzany. Powinniśmy być za 2 godziny na lotnisku w Linate, w Mediolanie, pod Mediolanem. Piękna pogoda się zrobiła jednak tutaj. Takim słońcem to aż chce się żyć. Dobra wiadomość, właśnie dostałem z Air France wiadomość w aplikacji, że lot został odwołany do Paryża. Pokaż. Anna, palec w górę? No więc dzisiaj się wydarzyło. Zaraz wszystko opowiem, tylko do pokoju wejdziemy. No bo okazało się, że dzisiaj nie lecimy. No i wydarzyło się dużo podczas tej 2-godzinnej podróży. Zaraz wszystko opowiem. Więc nie wiem jak zacząć. Kupiliśmy w ostatniej chwili bilety dla Maryny i dla Wiktora, bo oryginalnie tylko z Aną miałem jechać. No i jedziemy na lotnisko Linate, które zajmuje ta droga około 2 godzin. W połowie drogi przychodzą SMS-y, w aplikacji alerty, e-maile, że lot został odwołany, że samolot z Paryża nie przyleci. No i przebukowano nas na lot Korean Air do Seulu, ale z lotniska Malpensa, nie Linate, więc nie zdążylibyśmy na czas. Więc zatrzymaliśmy się na stacji benzynowej, zacząłem klikać i klikać, no i zacząłem... Sí. Sweter. No, nie, no to ty cała kuromi, przecież nie masz być... No to trzeba przyznać, że było rewelacyjne jedzenie. Chyba taki highlight podróży jak dotąd. Ta cała kolacja, która tak przypadkiem chaotycznie wyszła przez te wszystkie opóźnienia i zmiany naszych planów. Mieliśmy bardzo fajną kolację. Teraz idziemy do hotelu, odpocząć. Jutro rano mamy lot o godzinie 7 do Brukseli. Dzieci, a wiecie, to wy spać trzeba iść chyba, co? Czy jeszcze nie? Jak się masz, mama? Dzień dobry. Witamy w lotniska Linate. Milan Linate. Och, co za lot. Więc jak mówiłem wczoraj, jeszcze nie wyjaśniłem do końca, nasz lot został odwołany, pierwszy leg, i musieliśmy zostać w hotelu na noc. Przebukowano nas najpierw na lot do Seulu, na który nie zdążyliśmy, a później na lot do Brukseli. Z Brukseli mieliśmy lecieć do Hongkongu. Natomiast co się wydarzyło, że mój bilet był osobny z Aną, został przetworzony w poprawnie, ale Maryny i Wiktora bilet nie został. Więc okazało się rano o 6:05, 5 minut przed zamknięciem check-inu, że Maryna nie ma biletu. No i się zaczęło. Znamy przez całą załogę już na lotnisku w Linate. Okazało się, że nie ma biletu, trzeba będzie wszystko od nowa robić. No i trwało to 40 minut. Okazało się, że Air France nie zrobiło biletu poprawnie.
I w tej chwili zmieniono nam bilet. Jest godzina 7 rano i zmieniono nam bilet na lot z Malpensy, czyli z tego dużego lotniska w Mediolanie, które jest godzinę stąd. Więc jedziemy w tej chwili, zamówiłem właśnie taksówkę, jedziemy na drugie lotnisko. No to jesteśmy na lotnisku Malpensa w końcu. Kolejny etap naszej podróży. Zamiast lecieć do Brukseli, wzięliśmy Ubera. Więc teraz spróbujemy zrobić check-in. Może to jest za wcześnie, ale zobaczymy, czy się da. No i zobaczymy. Lot jest pełny. Mam nadzieję, że jest szansa na coś. Siedzieć razem może nawet byśmy mogli. 7 miejsc w samym samolocie jest wolne, więc mało jak na duży samolot. Ale lecimy bezpośrednio. Palec w górę? Ło, jak się dobrze czuje mój syn. Dobra, check-in zrobiony, całkiem sprawnie trzeba przyznać, ale bez jakiejś przesadnej miłości. Jeszcze raz. Dobra, przeszliśmy security. Idziemy teraz do lounge'u na chwilę. Jak się ma rodzina? Dobrze. Mamy śniadanie po drodze. O wiele za wcześnie. Jest godzina 9. Boarding za godzinę. Chodźcie. Trochę daje we znaki się brak snu, ale jeszcze się wszyscy trzymamy. Idziemy na chwilę do lounge'u odpocząć. Mamy z 2 godziny jeszcze. Nie ma jak prysznic podczas podróży. Recorded. Must be placed in the baggage hold. Please be careful when opening the compartment. No to jesteśmy. Właśnie wyszło na to, że Wiktor zepsuł kamerę i będę musiał nagrywać teraz tą kamerą cały wyjazd. No dobrze, to jesteśmy w takim razie w Hongkongu. Muszę wszystko nagrywać tą kamerą teraz, bo Wiktor zepsuł oryginalną kamerę i już nie działa. Dopiero na prawej po powrocie, więc teraz będę używał tą tak zwanym action camem, więc jakoś będzie dużo gorsza, przypuszczam. Brawo! Esperamos, Więc tak się zachowuje moja rodzina. O 7 rano po 12-godzinnym locie. No jesteśmy. Wyjechaliśmy bardzo sprawnie jak zwykle do Hongkongu. Idziemy zobaczyć, czy nasz bagaż doleciał. A potem to już szybko do hotelu umyć się i na śniadanie. Mój kolega Tomasz właśnie leci w tej chwili z Warszawy. Znaczy powinien lądować za jakieś godzinę może. Się z nim zobaczymy na chwilę. Marina z Wiktorem nie mieli tutaj w ogóle przyjeżdżać. To miał być tylko ojciec i córka wyjazd. A czekaj, tu chyba jest. Widzę. Wydaje mi się, to w tym niebieskim koszyku jest. Patrz tutaj. Opa. No to mamy torbę. Patrz, wszystko się udało. Tak jak trzeba.
nasza torba była jako pierwsza, jedna z pierwszych, więc kolejne 3 minuty i mamy bagaż. A co to za samochód, Wiktor? Idziemy wszyscy, chodźcie. Rodzina. Wózek jest, plecak jest. Można iść, chodźcie. Jak się ma mama? Też sam jest, dobra. Tak. Biegnij. Ale Hongkong o 8 rano w niedzielę jest wspaniały. Nie ma tłumów. Relaks jest. Jak się masz, mama? Jesteśmy na naszej stacji. 去买海底菜小小岛，水狗。 这个花生金香茶，你来搞。 Śniadanie było wybitne jak zwykle w Hongkongu. Znaczy jak zwykle w tym miejscu w Hongkongu. No, por favor. A więc update jest taki, że jesteśmy bardzo wcześnie i czekamy na pokój. To może zająć z godzinę jeszcze, może nawet więcej. Więc sobie tutaj chillujemy. W tym samym czasie Tomasz powinien z rodziną niedługo się tutaj zjawić. Więc Tomasz przyjechał. Tomasz, Gosia, Matylda, pomachaj. Wszyscy pełni energii. No dobra, tak jak powiedziałem, 2-godzinna drzemka, więc nabraliśmy wszyscy siły. Forca jest, więc jedziemy do miasta. Jest godzina 15, czyli dobry czas, żeby zacząć eksplorować. Dobra, stary, dobry Hongkong. Trzeba przyznać. I tak się cieszę, że się kamera naprawiła, dzięki temu będę mógł nagrywać normalnie, bo tam tą drugą to trochę za szeroki kąt jest. Plan jest taki, idziemy jeść, bo dzieci nie jadły, więc idziemy jeść. No, jaki ma rower, taki jak twój prawie. Zrobiliśmy małe zakupy, więc teraz biegniemy się zobaczyć z Tomkiem. No i ja muszę do fryzjera iść. Na tym ekranie wyglądam, jakbym był bezrobotny.
Dobra, w końcu się udało. Jesteśmy w Hongkongu. Victoria's Way za mną. Zatoka Wiktorii. Tam po drugiej stronie Kowloon. Czekam na Tomka, Gosię i Matyldę. No i namówimy zaraz ich, żeby poszli coś zjeść z nami. Zobaczymy, bo Matylda nie czuła się najlepiej. Zobaczymy, jak będzie. Widać ich tam. Już im kiwam. Jak się czujemy? A. Wiktor Piątka. Dobra, dzisiaj nie nagrywałem za dużo, bo jest problem z kamerą. Spędziliśmy cały dzień na promenadzie przy Victoria's Way. Teraz idziemy jeść pierożki w Paradise Dynasty. Jak to masz jedzenie? Dobre? Dobre jedzenie? Ty pytasz, czy dużo? Tak, dużo. I dobre. Dobra, kolacja była świetna i się dobrze udała. Więc jesteśmy teraz jeszcze w drodze do domu. W takim sklepie, gdzie są automaty do gier. Próbujemy wyciągnąć jakieś zabawki. Ale się okej. Pierwszy dzień pełen sukcesów, zważywszy, że to jest dzień podróży i ta cała podróż 10-11 godzinna i jetlag i wszystko. Trzeba było wziąć pod uwagę. Nie mieliśmy pokoju od razu gotowego, trzeba było 2 godziny czekać. Plan jest taki, jakieś 5 minut, 10 minut jeszcze z tymi zabawkami się tutaj bawimy, a później idziemy do domu, wykąpać dzieci, wyszorować, położyć spać i może jeszcze z Tomkiem zejdę na dół do baru na drinka. Trzeba przyznać, że ten Hongkong zawsze ma taki klimat i atmosferę rewelacja. To każdym razem jak tu jestem, to tak samo się czuję, że to wszystko takie, kurde, ikoniczne. Jak nigdzie, jak Nowy Jork w latach 90. I te wysokie budynki na górze. Cały czas się nie spojrzy, co tu się dzieje na górze strasznie.